Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj dostałem do naprawy taką przetwornicę DC-DC. Wejście jest po lewej stronie, wyjście po prawej. No i mój znajomy chciał ją troszeczkę zmodyfikować, bo będzie robił zarąbiste, fajne urządzonko. I pomylił, słuchajcie, te potencjometry. Tutaj jest jeden 100 kg i 5 kg. Tak jest, 100 kg i 5 kg potencjometry. I załóżmy, teraz jest dobrze to podłączone, czyli tu jest 5-kilowy, to w miejsce 5-kilowego dał 100 kg, a w miejsce 100-kilowego dał 5 kg. No i podłączył to i mówił, że po prostu przetwornica zaczęła działać i tak jakby powoli się wyłączała, aż w końcu padła. No i pytanie jest, co tutaj przez zamianę tych potencjometrów mogło się uszkodzić. Jedynym minusem tej płytki, i to takim największym minusem, bo jeżeli uszkodziło się coś tutaj pod tą żywicą, Chinole po prostu perfidnie zalali płytkę, żeby, nie wiem, nie dowiedzieć się, jaka jest tutaj konstrukcja działania tego, jakie są elementy i tak dalej. Jeżeli ona padła, no to nic tutaj się praktycznie nie zrobi z tym urządzeniem. Chyba że byśmy mieli jakąś taką drugą płyteczkę skądś, nie? No to wtedy było jeszcze ok. I motyw jest taki, no nie działa ta przetwornica, jeszcze jej nie testowałem, nie bawiłem się nią, zaraz spróbuję ją sobie podłączyć tutaj, zobaczymy, czy będzie dawała na wejściu, czy nie będzie dawała na wejściu, ale jest taki motyw, że on tam sprawdzał miernikiem i tu w środku są takie dwie diody po bokach. I na tych diodach, słuchajcie, jak weźmiemy sobie miernik w trybie piszczałki, to zobaczcie, co się będzie działo. Piszczy. Dioda nie powinna mieć takiego zwarcia. Przykładam jedną sondę do diody. Totalna zwara na jednej diodzie. I tu jest druga jeszcze dioda. Spróbuję się jakoś to złapać. I słuchajcie, jeżeli tutaj ją dotknę, też totalna zwara, 17,3 ohma. Także te diody jak mają zwarcie, pierwsza taka rzecz, która by sugerowała na to. No i pytanie, co z tym zrobić? Jak to sprawdzić w jaki sposób, tak? Wiecie co? Jak zrobić coś takiego? Najpierw to ja sobie zrobię zdjęcia tego, jak to jest podłączone. I pierwszą rzeczą, którą zrobię, to odłączę te potencjometry. Odłączę potencjometry, zobaczymy, czy będzie dalej zwarcie na tych diodach. Jeżeli będzie dalej zwarcie, to zacznę demontować. Tutaj są, nie wiem, jakieś tranzystory czy diody, to się zobaczy. Zacznę demontować te dwa chłodzenia tutaj po bokach. Zacznę najpierw od tego. No i dalej będę sprawdzał, tak? Jeżeli będzie zwarcie, to usuwam tego, aż w końcu będę już mógł się dostać tutaj konkretnie do tej płytki, do tych diod. Może jeszcze wylutujemy tą cewkę, chociaż ona za bardzo nie przeszkadza, jak to będzie zdemontowane. No i zobaczymy, co się będzie działo, tak? Tu jeszcze mam jakiś układ, tu jest ten cały układ sterujący na tym wejściu. On tutaj zarządza jakby sterowaniem, tak? Tym prądem, napięciem. Jest bardzo ważny, bo jeżeli on na przykład padł, no to będzie lipa totalna. I co? Działamy? Bezpiecznik 15 A, ale zanim zacznę się z tym bawić, tutaj grzebać przy tym, to słuchajcie, pokażę Wam na AliExpressie, jak to wygląda, bo jest fajne urządzenie, w ogóle ma fajne parametry i naprawdę to, co on tam robi, świetna obudowa, już widziałem projekt, no będzie można naprawdę podłączyć na przykład, nie wiem, baterię od hulajnogę. Załóżmy hulajnogę, która ma, nie wiem, 42 V i będziemy sobie mogli na przykład 2 amperami bez problemu tą hulajnogę ładować. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład ładować mocniejsze hulajnogi, które mają, nie wiem, 54 V, 60 V. Także to
Patrzcie się teraz, ile kosztuje na AliExpressie i jak to wygląda. Chyba jesteśmy już. Tak, jesteśmy. Słuchajcie, są 3 wersje. Pierwsza jest za 21 zł, 300 W 20 A. Nieźle, już coś takiego spokojnie by mi wystarczyło do jakiegoś zasilacza takiego warsztatowego, żeby coś tam zasilać. No myślę, że laptopy bez problemu to pociągnie. 300 W 20 A, bez problemu. DC5 30V. No to jest, a zobaczcie jaka cena, 26 zł. A napięcie ma od 5 do 30, 8 A. Ok, i tutaj słuchajcie, wersja 500 W, 18 A. No i tak to wygląda, nie? Są jakieś jeszcze inne, w ogóle będę musiał sobie popatrzeć za takimi jakimiś fajnymi urządzeniami, bo chciałbym mieć coś przynajmniej na 20 A. No i zobaczcie, Chińczyki tutaj widać, że zalali tą płytkę. Skurczybyki. Wejście od 12 do 95 V. Wyjście, słuchajcie, od 1,5 V do 90 V. Świetna sprawa. Soft Start Switch. Tu mamy ten układzik. Te diody, potencjometry fizycznie były takie, precyzyjne. Tu jest 100 kg, tu jest chyba 121. No właśnie, ciekawe jak tu... No tu na pewno jest 104, to będzie 100 kg, ale tutaj widzę 121, to nie jest 5 kg przecież. No dobra. Chyba, że tutaj jest... Nie, tutaj coś jest S02. 121. No coś mi tutaj nie pasuje, zaraz zobaczymy. Może to jest inna wersja. Są 3 wersje, na których jest 5 kg, no nie wiem. No widać, 104, 121. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Tutaj na pewno będzie 100 kg, ale tutaj 121 to 121, no to jedynka. Dobra, nie chcę mi się teraz tego rozkminiać. Wezmę sobie po prostu, uruchomię elektrodroida i sobie wpiszę. On mi to fajnie przeliczy. No, foty są spoko. Tu mamy 2, słuchajcie, obok siebie. 104, no to na pewno będzie 100 kg. I 104, też 100 kg. Jakaś inna chyba wersja. Ja pierdzielę, no ale oni są głupi. Ci Chińczycy są nienormalni. Zalali płytę żywicą, a robią zdjęcie bez żywicy. To trzeba mieć inteligencję na poziomie nie wiem jakiego IQ. Zobaczcie, mamy wszystko tutaj pięknie pokazane, jest jakiś układzik. Już na tej podstawie osoby, które znają się super na elektronice, mogą zrobić reverse engineering, tak? Tutaj piny jakieś. Jeszcze kurde, jakby te zdjęcie ściągnął, czy robił w programie tak, żeby było widać te wszystkie ścieżki, jak one idą, no to można naprawdę dosyć ciekawie rozkminić tą płytkę. O, 104 i 104. 2 po 100 kg. CCCV. Patrzę jeszcze te zdjęcia, tak z ciekawości. Bezpiecznik. Szklany. Wrąbali. Nie, to nie jest ta płytka, dobra. Tu jeszcze pod spodem jest jakiś układ, tak? Nie, tu nie ma. To jest inna płytka. To nie jest ta, co ten? Co ona idzie właśnie z tymi pinami? Tu już lepiej widać to wszystko. Nie, to jest DC Inde i tak dalej. Nie, to jest inna wersja jakaś. Dobra. Zdjęć jakiś nie dali, nie? Użytkownicy nie dali. Słuchajcie. Lecimy z tym koksem, tematem. Jestem sam ciekawy jak to będzie. Ja sobie właśnie zrobię sobie fotę. Screenshota. Tylko nie pamiętam co ja tu miałem. Alt plus C. Albo po prostu nacisnę myszką i zrobię zrzut ekranu. Dobra, desktop zapisał mi, ok.
I tutaj jeszcze sobie zrobię taki zrzucik, żebym widział, jak one są podłączone. Jeszcze raz zrzut ekranu. Ok, fajnie. No i co? I mogę teraz działać. Mam zrzuty porobione. OBS jest genialny. Miałem gdzieś jakiś skrót na klawiaturze, ale coś mi się ten skrót porąbał. Jeszcze sobie zrobię nawet taki zrzut ekraniku. Zrzut ekranu. Ok. Zobaczę, czy mi się to zapisało. A, sam elegancja Francja, słuchajcie. Piękne zrzuty ekranu porobiłem. Także już mi się tutaj nic nie pokaszani. No, mamy czerwony, zielony, czerwony. Dobra. Słuchajcie, jeżeli to mam ogarnięte, to pierwsze co robię, to już nawet zacznę teraz. Wywalam te potencjometry. Nie chcę ich na razie mieć podłączonych. Włączę sobie stację. Ustawię, słuchajcie, 360 stopni niech będzie. 360. No i dobra, szybciutko odlutujemy najpierw tego tutaj gościa. Dobra. No i teraz te tutaj 3 wylutujemy. Potem je wylutujemy. Nie ma obawy. Słuchajcie, potencjometry wylutowane. Sprawdźmy sobie teraz te dwie diody. Czy będą piszczeć, czy nie będą piszczeć. Uwaga, biorę pierwszą diodę. Ok, mam. Teraz delikatnie piszczą dalej, 17,2. Czyli jest dalej zwarcie. Słuchajcie, lecimy z wylutowaniem tutaj tego. Czyli będę musiał po prostu dwie śrubki odkręcić i ściągnąć synę z tego tutaj układziku, nie? Także ja idę po plecionkę, przygotuję sobie tutaj rzeczy i lecimy. Dobra, słuchajcie, lecimy tutaj z podcynowaniem tego, cyną ołowiową, z ołowiem. Wszystko jest, biorę plecionkę, odessam teraz wszystko, co tutaj będę mógł odessać. Muszę sobie plecionkę w ogóle zamówić, bo powiem wam szczerze, że tutaj już nic nie mam. Powoli mi się wszystko kończy. Zobaczymy, czy to się uda wylutować w jakiś sposób. Dałem topnika. Ogólnie fajny patent. Się dodaje topnika, jak jest plecionka przyłożona do tego. - 200 stopni mi spadło. Dobra, kumam, czacze. Czyszczę grota, żeby ta powierzchnia cieplna była lepsza. Zobaczymy, czy ci się uda to wylutować. W sumie chyba zaraz użyję i tak, słuchajcie, tego odsysacza, tego chińskiego. No tutaj mi coś nie chce ta cyna zejść. Dobra, cynujemy. Dobra, gdzie ten chiński odsysacz? Do akcji wkracza chiński odsysacz. Dobra, zrobimy inaczej. Nie będziemy się z tym pałować. Bierzemy mój magiczny, elektryczny śrubokręcik do śrubek. Pięknie, szybko wykręcone.
No i teraz spróbuję to po prostu szybko wyciągnąć. Najlepiej jak to rozgrzeję. Niech się zastanowię. Tak, tu go trzyma. No nic, no trzymają go tylko tutaj po środku te 3 pola. Trzeba będzie to jakoś kurde rozkminić. Chyba nie przykleili kurde tego radiatora, błagam. No nie, no muszę to jakoś kurde plecionką odessać. Bo widzę, że się kaszani trochę. Gdzie jakieś nożyczki mam? Dobra, nożyczki. Okej. No i będę musiał się męczyć. Niestety. Albo stety. Ale zanim, to nie będę żałował topnika. Nie będę żałował topnika. Znowu mi na 200 spadło. Chyba że wezmę jakiś większy grot. Ale to powinno dać radę. Chota to używać mi się nie chce za bardzo. W sumie to by było nawet jakimś pomysłem, bo wtedy bym to złapał w uchwyt. No siedzi kuźwa tak ciasno. Próbuję to jakoś tutaj lutownicą. Dobra, nie, biorę to, łapię w uchwyt, bo się będę z tym męczył. Tutaj mam taki fajny uchwycik do takich właśnie rzeczy. No jeszcze mi kurde się rozleciało. Także zamontujemy sobie go w uchwyt i po prostu w ten sposób. Jakoś tak. Na razie. Dobra. No i teraz powinno być o wiele lepiej, wygodniej. Tak jest. Ładnie tutaj trzyma. Klawiaturę odsunę, żeby nie spauzować całego nagrania. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Zobaczymy, czy to coś pomoże. Albo nawalę tutaj jednak tej cyny. I potem ją odessiem. Teraz będzie łatwiej, bo jak ona się podgrzeje, o, w jednym tym, to ja to złapię od spodu i pięknie wyciągnę. Słuchajcie, wyciągnięte. Widzieliście? Tak to powinienem zrobić od samego początku. Teraz póki jeszcze mogę, szybko odessam tą cynę stąd. Pięknie. To się udało. Trzeba nieraz dłużej trzymać. Tak, widzicie jak ona pięknie te dziurki wysysa? Dłużej się przytrzyma, no tutaj mi nie chce. Dlatego dam jeszcze świeżej cynki. O! Sam mi wyciągnął grot. Ale jaja. Dobra, zobaczmy sobie co to jest za układ. Element. Staram się tutaj go doczyścić troszeczkę. Mamy wariata. Magna Chip MDP14N050.
Wpisuję w Google informacje, zobaczymy co to jest, czy to jest jakiś tranzystor, czy coś w tym stylu. Dobra, słuchajcie, znalazłem datasheeta do tego, zobaczcie sobie co to jest. MOSFETik na 135V, 120 A. No taki dosyć fajny MOSFETik. 135 V. Czyli mamy MOSFETA, datasheeta i tak dalej. Tutaj można sobie, dla kumających, którzy w ogóle wiedzą o co chodzi i tak dalej, no wiadomo, te informacje będą przydatne. Bardzo przydatne. Jest pytanie, jakie zamienniki mogą być? Na pewno jest dużo. 5 milionów ma rezystancja tam. Tutaj jest gdzieś podana ta wartość. Jest tutaj. Drain source on resistance 5 milionów, czyli no taki dosyć nawet spoko. Spoko MOSFETik, nie powiem. Nie znam się na MOSFETach, moim zdaniem jest ok. Napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Dobra, słuchajcie, skoro MOSFET jest wyciągnięty, tak jak mówiłem, sprawdzam teraz sobie tą płyteczkę miernikiem. Teraz mam dostęp już do tej diody tutaj fajnie, bezpośrednio. I teraz zobaczmy sobie jeden taki patent. Czy to przewodzi prąd? Te szczęki? Nie przewodzą. Ok, czyli spoko. Sprawdzam sobie z powrotem tutaj tą diodę. 17,2. Czyli nic się nie zmieniło. Ciekawostką będzie to, że sprawdzę tego MOSFETA tym miernikiem T4. Zobaczymy, co on pokaże. Czy pokaże, czy jest sprawny, czy niesprawny. Także słuchajcie, teraz lecę z drugą stroną. No, tu będzie ciężej. Tu będzie ciężej, bo tu są dwa już. Kurde, tu będzie zabawy. Spróbuję to obrócić. O, już mi się. Jezu, co to tak ciężko chodzi? Tutaj jest sprężyna, to powinno sprężynować ładnie. What the fuck? Coś się popsuło, albo sprężyna tak już zardzewiało? Niemożliwe. Dobra, nie będę się z tym męczył. To teraz lecimy sobie, słuchajcie, z drugą stroną. No mówię, tutaj już będzie troszeczkę ciężej, ponieważ aż są dwa. Pytanie jest, co oni tam rzucili, nie? Dobra, jeszcze raz robię tak. Daję sobie trochę topnika. Dlaczego mi taki zielony leci? To coś, kurde, się porąbało w tej końcówce. No i już mi się stacja wyłączyła. Dobra, lecimy z podsumowaniem tego. Tak, żeby to łatwiej się wylutowało. Ok. No i teraz zabawa. Słuchajcie, znowu. Śrubki nie wykręciłem. To bym sobie mógł pociągnąć. Magiczny śrubokręt. Genialny jest. Świetny, naprawdę fajny. Pyk, pyk i po robocie. Wykręcone. Dobra. Lecimy teraz z tym. No tu będzie już trudniej, o wiele trudniej. Będę musiał to porządnie rozgrzać. I nie, tutaj chyba hotem walnę. Tu chyba już hotem się pobawię. Bo niestety troszeczkę jest ciężej. Dobra, idę po hota. Bo tego lutownicą tak za bardzo nie wylutuje. Przy okazji wam pokażę, jak ten Baku wolno idzie do góry. Miałem okazję ostatnio bawić się taką chińską stacją za 100 zł. Powiem wam, że tam jak przycisnąłem ten przycisk, to zapierdzielało to. Tutaj wolniej to idzie. Stawię 380 stopni. Ok, 380. I lecimy z wylutowaniem tego. Ja jeszcze sobie dam troszeczkę topnika, żeby to tutaj łatwiej się rozlutowało.
I słuchajcie, akcja hot. Wiadomo, najpierw nadmuch na maksa mam. Najpierw rozgrzeję troszeczkę płytę. Nie powinno być ciężko to wyjąć. Ok, już widzę, topnik zaczyna powolutku parować. Nawet tą setkę mógłbym w ten sposób szybciutko usunąć. Zobaczymy. One mogą trochę ciepła odbierać, nie? Może nawet dam więcej. Kurde, bo już mnie parzy w ręce ten. Dobra, jeszcze mógłbym się wspomóc. Trochę tą. Tu cyna ma pływać, słuchajcie. Cyna ma pływać. Ach. Powiem wam, że jest lipa. Nawet hot mi nie daje za bardzo rady to wyciągnąć. Może pod kątem, jak będę jakoś trzymał. No nie mogę tego wyciągnąć, serio wam mówię. Jest mały przypał, nie mogę tego kurde wyciągnąć. Także na razie hota sobie zostawię. Zastanawiam się, co zrobić. Czy dać po prostu cynę o niższej temperaturze. I chyba tak uczynię. Albo po prostu odessam jeszcze plecionką zawartość tej starej. Może ona gdzieś tam, kurde, stanowi problem. A tego nie zrobiłem, jak widzieliście. Także dobra, odeściemy trochę tej cyny stąd. Tu się nawaliło sporo. Szkoda, że tak plecionka ładnie nie wyciągnie tego wszystkiego. Chociaż tutaj ładnie wyciągło. Tu jakbyśmy jeszcze... Albo plecionką się pobawię. Dobra, daję topnika dużo. No tutaj nawet w tym środkowym fajnie mi wyciągnęło. Dobra, jest, widzę, wyciąga. Pije. Powiem wam, że może będzie sukces, bez nawet żadnego hota. Ładnie wyciągnęło. Z tego tutaj jednego. Dobra. Teraz jeszcze z tego. Tylko sobie utnę tą plecionkę, bo jest już zmasakrowana. Słuchajcie, może się uda. Patrzę, ile tej plecionki mam, no już niedużo. Trzeba będzie jakoś zamówić. Ok, udało się jedną. Tutaj trzeba więcej topnika dawać, z tego co widzę. Tu jedną już się fajnie dziureczkę widzę, udało odtegować.
chciało. Dobra, zobaczymy, czy to wyjdzie, czy nie wyjdzie. Tylko nie się trzyma w uchwycie. Dobra, lecę dalej. Następna. To jest tak, że jak ja teraz naciskam z jednej strony, to ona fajnie zbiera tą cynę, ale dociskając w drugą stronę, tam się ona tamuje, nie? Także może sukcesem jest takie przekręcanie czy coś w tym stylu. Dobra, spróbuję to wyciągnąć. Niech obejrzę jeszcze. Tutaj fajnie. Tutaj to musiałbym poprawić. W sensie nieraz jest tak, że po prostu jedną stronę fajnie odejść się. A druga, o tak jak tutaj, się trzyma. I to najgorsza ta środkowa jest. Ja gdzieś miałem taką jeszcze mniejszą plecionkę. Może nią da radę jakoś się tutaj wpiąć w te dziurki. No jest, mam. Tylko też muszę sobie ją obciąć. Słuchajcie, spróbuję mniejszą. Może ta mniejsza wydłubię to. No i też dużo widziałem na filmikach, że mówią, że są równe plecionki. Jedne gorsze, drugie lepsze. Może też coś w tym jest. Kiepska plecionka i robi się lipa. Dobra, ja myślę, że mam już te dziurki porozlutowane. Także spróbuję to teraz wyciągnąć. Zobaczymy. A najlepiej jak sobie wezmę, kurde, jakoś od spodu, jakbym tutaj się dostał do tego radiatorka, ale nie tym, to jest za słabe. Potrzebuję takiego śrubokręta płaskiego, malutkiego. Nawet taki by wystarczył. Teraz delikatnie gdzieś tu może jeszcze trzymać na którymś pinie, dlatego czasami jest warto jeszcze poruszać tymi pinami, żeby zerwać tą cynę. Dobra. Nie chcę tego tutaj. No widzicie, to jest ten problem, że z takimi kurde wylutami ta cyna siedzi w środku. Ja i tak już tutaj plecionki użyłem dosyć sporo. Ale widzę, że jeszcze chyba muszę się pomęczyć. Gdzie jest ta cienka plecionka? Tą cienką będę teraz walczył. Najpierw jedną stronę, potem drugą. Muszę wyciągnąć po prostu wszystko co do kropelki. Wszyściusieńko. Mam nadzieję, że to wyciągnę. Zresztą muszę to wyciągnąć, nie mam innej opcji. Dobra, próbuję jeszcze raz to wydłubać. To powinno wyjść bez żadnego oporu. Niech to wezmę w rękę. Zobaczcie, ja już to prawie mam.
Kurde, gorący się zrobił przez tego chota. Gdzieś tu jeszcze trzyma któryś pin. Nie widzę tego. Ja to robię, słuchajcie, bez mikroskopu, tak? Pod mikroskopem bym to wszystko pięknie widział, która jest jeszcze do roboty. Spróbuję tą cynę jakoś rozruszać. Siedzą, kurde, nie wiem, czy one na górze jeszcze nie są przetegowane cyną. Także tutaj bym zrobił troszeczkę inny jeszcze patent, jeżeli mi się uda. Odkręcę MOSFETiki. Tak też można. Tylko tutaj czy się dostanę, tu nie dostanę się od góry. Ok, udało się. Radiator wylutowany. No i tutaj mamy termopadziki, które muszę delikatnie odczepić, położyć je gdzieś na bok. Ok. Słuchajcie, no spróbuję teraz to jakoś wylutować pojedynczo, tak? Teraz będzie już łatwiej, dobra. Czyli motyw jest taki, że zobaczcie, ile mamy kombinacji. Możemy jeszcze zrobić w ten sposób, że odkręcimy radiatorek, będziemy pojedynczo sobie wylutowywać. Także akcja jest gruba, jak widzicie. Nie jest to takie hop-siup. Jakby się niektórym wydawało, że na filmikach to 5 sekund, cięcie, ujęcie i wszystko zdjęte. Dobra, teraz to już to wyjdzie bez problemu. Złapię sobie jednego. Także ja z powrotem topnika daję. Cyna. No i lecimy z akcją, nie? Nie żałować cyny. Ok. Dobra, jest. Łapiemy go. Dziada pod spodem. I ten był, jeżeli chodzi o montaż. Zaraz zobaczymy, co tutaj dali. Finole. Magnachip tak samo. Magnachip MDP140. Dokładnie ten sam. Słuchajcie, dokładnie ten sam, co tutaj z boku był na tym radiatorze. 40N050. Identyczne, dwa takie same są na razie. Także lecimy jeszcze sobie z tym tutaj po tej stronie. No i zobaczymy, czy wszystkie będą 3 jednakowe? Czy może coś się tu będzie różniło? Ale powiem wam, że tutaj jest spore odprowadzanie ciepła, aż mi grot zastyga. Bo do 200 mi spadło, dobra. Dlaczego mi się tak ciężko lutuje? A mi temperatura spadła do 200 stopni. Także dlatego, ok, mam. Wciągam teraz tego. Wow. Nie, muszę wziąć coś, kurde, czymś go złapać, bo tym nie dam rady palcami. Dobra. Pięknie wyszedł. Nie, stygnie to, bo jest gorący. Słuchajcie, ten sam. Dokładnie. Sytuacja wygląda następująco. 3 MOSFETy 135V. Dokładnie, nie ma tutaj nic innego. Także jeżeli chodzi o kwestie z MOSFETami, to mamy to rozwiązane. Jeszcze sobie tutaj tą cynę tylko odesiem i będzie już ten etap z głowy. To jest taki filmik robiony po prostu no typowo stricte lightowy, tak? Tak jakbyście wy sami sobie siedzieli gdzieś na chacie, dłubali przy elektronice. Tam kurde staram się wam z jakichś informacji pokazać.
No i niektórzy zastanawiają się, czy się uda to urządzenie zreanimować, nie? Nie mam pojęcia. Powiem wam szczerze, nie mam pojęcia. Dobra, słuchajcie, wylutowane wszystko. MOSFETy są wylutowane. Teraz czas na co? Na sprawdzanie miernikiem tych dwóch diod. Słuchajcie, biorę miernik, no i jak myślicie, będą piszczeć? Uwaga, 3, 2, 1. Dalej jest, słuchajcie, zwarcie na tych diodach. Dobra, dalej mamy zwarcie. Nie rozwiązało to problemu, wylutowanie tych MOSFETów. Także teraz będzie taki fajny bonusik. Idę po tester. Sprawdzimy sobie te MOSFECiki. Czy one są sprawne, czy może tester pokaże coś. Zobaczymy. Dobra, słuchajcie, mam mój magiczny tester. Biorę pierwszego MOSFETA. Tu będą który? Ej, miałem 3 kabelki. A ja potrzebuję 3. Dobra, muszę iść poszukać jeszcze jednego. Dobra, słuchajcie, wziąłem sobie ten. Dorobiłem coś takiego, malutkiego łapacza. I teraz sprawdzimy sobie. Włącza się? Włącza. Bateria 8V. Super. Włączę go na chwilę. I teraz tak o, zapniemy sobie nóżki. Ok, jedynka. Dwójka. Patrzę się, czy się nie zwierają. I trójeczkę damy. Złapiemy sobie tym. No, ta dwójka tak słabo złapała. Dobra, i teraz trójkę. Dobra, mam go złapanego. Staram się go nie dotykać. No i załączamy nasze urządzenie. Zobaczymy, co pokaże. Wow, jestem pod wrażeniem. MOSFET. Jeszcze informacje fajne pokazuje. MOSFECik. Sprawny jest. To już możemy wiedzieć, że ten MOSFET jest sprawny. Bierzemy następnego kolesia. Bierzemy następnego kolesia. Podejrzewam, że MOSFETy będą sprawne. Jeszcze raz robimy testa. Patrzcie się. 5 RDS. 5 milionów. Wow! To jest naprawdę fantastyczna rzecz jest ten tester. Niesamowicie dużo czasu. Znaczy szybko wam pokazuje, czy element jest sprawny, czy nie. Słuchajcie, łapię teraz tu za tego. Robię następnego testa. I czy będzie sprawny? Wow. RDS 5 milionów. Zobaczcie. Pomiędzy jedynką a dwójką jest 543 mV. Ja jestem pod wrażeniem. MOSFETy, słuchajcie, są sprawne. Także tutaj na tej płycie nie jest problem ani MOSFETów. No to teraz co? Wylutowuję te diody, tak? Tylko sprawdzę sobie tutaj moją lupką magiczną, jakie są bieguny. Słuchajcie, wybaczcie na chwilę. Ok, po lewej stronie są paski. Dobra, może nawet bym sobie to zarchiwizował. Tak, żebym miał potem jakiś podgląd. T4 dioda.
Rzut ekranu. OK, D3 to jest T4 dioda. I po lewej miała TT. Teraz jeżeli chodzi o D2, wybaczcie na chwilkę, sobie wezmę pod oko. To jest na dole są paski, w dół są paski, tak żeby po prostu wiedzieć potem jak wlutować, nie? D2 na dole ma paseczki, ja sobie zrobię jeszcze zrzut ekranu. OK, wszystko w temacie. To teraz wylutowujemy te diody po prostu. Żeby się nie pałować z tymi diodami, to ja sobie wezmę troszeczkę mniejszą cynę. OK, to będzie OK. Zacznę od tej pierwszej tutaj. Słuchajcie, tą diodę też można sprawdzić testerem. Czemu by nie? Na razie robię wszystko bez mikroskopu. OK. Pierwsza dioda wylutowana. Sprawdzę teraz z ciekawości już tak miernikiem, czy na polach lutowniczych będzie dalej zwarcie. Jeżeli będzie zwarcie, to nie jest dioda. Uwaga. Dalej to samo. To nie są diody, tu już jestem pewny. Teraz mógłbym zrobić coś takiego. Jak tą diodę sprawdzić? No oczywiście, że miernikiem mogę ją sprawdzić, tak? W trybie diody. No i zobaczmy, czy ona będzie... Nie, inaczej. Na razie w trybie piszczałki. Czy ona będzie piszczeć? Jakoś ją próbuję złapać. Nie piszczy. Nawet, słuchajcie, nie piszczy, a teraz dotknąłem sondami. No na pewno to nie jest dioda uszkodzona. Nie ma pisku w trybie diody. Spróbuję to jakoś ogarnąć. Tu nie przewodzi, widać. W drugą stronę powinien być spadek. Bardzo mały. Ciężko jest taką diodę sprawdzić taką. No nawet nie mogę jej dobrze złapać sondą. Dlatego spróbuję wziąć tą diodę. To jest naprawdę bardzo mała dioda. Spróbuję w ten tester. Czy mi się to uda? Złapać tymi, słuchajcie, malutkimi, kurde, końcówkami tutaj? Nie, nawet te końcówki nie dadzą rady je złapać. Ale mam pomysła. Złapię tą diodę w końcówkę, tak żeby ona mi się nie ruszała. O, coś takiego. I teraz spróbuję miernikiem złapać po boku tutaj te dwie nóżki, co jest, jak widzicie, nieproste, ale ja sobie zaraz poradzę, coś wymyślę. Żeby sobie ułatwić życie, to przecież mamy trzecią rękę, która jest mega pomocna. Słuchajcie, trzecia ręka, no i teraz już będę mógł fajnie złapać. Uwaga. Nie pokazuje, czyli na razie jest OK. Teraz powinna pokazać. Jest, było. 579. Dioda w 100% sprawna. Pierwsza. Kurde, nie zgubić jej. Odkładam. Czyli to nie jest dioda, słuchajcie, na pewno. To już wiemy. Tak jak podejrzewałem. To będzie... Jeszcze są dwie rzeczy takie tutaj ważne. Zaraz sobie zobaczymy. I powiem wam tak. Teraz wylutuję drugą diodę. Także widzicie, już się to nam wszystko fajnie zawęża. Że to nie są jednak diody. Chyba, że ta druga robi takie zwarcie tutaj. Co wątpię.
Słuchajcie, spróbuję jeszcze tą drugą wylutować. Będzie troszeczkę ciężej, z tego względu, że ona jest koło tej cewki. Ok. Wylutowana. Biorę miernik. Znowu daję do tej diody. Tutaj na pola. 17,2. Dalej jest zwarcie. Także słuchajcie, to nie jest wina diod. To już wiemy na pewno. I teraz znowu sobie złapię magicznie tą końcówkę tutaj. Tak, żeby móc ją przytrzymać troszkę. Ok, mam. Fajnie. Trzecia ręka znowu do akcji wkracza. No i słuchajcie, znowu patrzymy w trybie diody. Czy coś nam tutaj pokaże? 583, dobra, jest ok. Dioda sprawna w 100%. Słuchajcie, dioda sprawna jest. Tu nie mam do czego się przyczepić. Odkładam ją na bok. I słuchajcie, to będzie pierwsza część filmiku. Pierwsza część filmiku. Czekam na wasze komentarze co do sugestii, co tu mogło paść. Czy ja wezmę jeszcze raz tą płytkę. Bo tu już dużo nie zostało elementów tak naprawdę. Zobaczcie, mamy jeszcze tą płytkę główną, która tym steruje. Wiadomo, że jak on pomylił potencjometry, no to tutaj mamy coś, mogło gdzieś tu coś pójść i się spierdzieliło, tak? Mamy jeszcze ten układ. Też jest bardzo ważne. I zastanawiam się, czy go teraz nie wylutować. Jeszcze szybko hotem. Pierwsza nóżka jest po lewej stronie. Dobra, zrobimy jeszcze taki teścik. Ja sobie zrobię screenshota. Dobra, wylutujemy jeszcze ten układ i zobaczymy, czy będzie zwarcie. Jak będzie zwarcie, zostaje tylko ta płytka, teoretycznie. Jeszcze po przemierzenie, słuchajcie, tutaj tych różnych rezystorów, kondensatorów, ale to jest ta płytka na bank. Ona jest z winowajcą całego tego niedziałającego urządzenia. Także idę po folię, żeby sobie zabezpieczyć tutaj i szybciutko wylutuję ten układzik. Dobra, zabezpieczyłem sobie to w ten sposób. Ja dam tutaj topnika, nie będę żałował też. Biorę hota, jednak hot się teraz przyda i spróbuję to wylutować. Penseta w rękę. No i zobaczymy, jak to pójdzie. Mamy go. Mamy układzik wylutowany. Odkładam go, słuchajcie, do... O, coś wam pokażę. Fajnego. Jeżeli chodzi o kwestię wylutowania tego układu, tylko go wezmę, złapię. Chodź tutaj, dziadu. Zobaczcie. Ma pięknie tutaj termopada pod spodem, który odprowadza ciepło, także fajna sprawa. No i teraz poczekam jeszcze troszeczkę. Zobaczcie, jak kawałek takiej folii aluminiowej zabezpieczył mi, no do końca chyba nie. Trochę się stopił. Sorry, Jacek. Troszkę się stopił, taka kurde kulka się zrobiła teraz, ale czy działa? Nie no, działać działa. Działać działa. Studzę ją trochę. No i teraz słuchajcie, sprawdzam jeszcze raz na tej płytce. To jest też bardzo ważny teraz etap. Także albo będzie zwarcie,
Jak ustało, no to będę zszokowany. Jak ustanie, no to wiadomo, o co kaman. Ja, ustało. Jestem w szoku. Słuchajcie, jestem w ciężkim szoku. Mamy rozwiązanie problemu. Ja takiego układu nie mam, to od razu mówię. Ale już wiemy. Nie, poczekajcie. To jest w trybie diody. Teraz będzie. Nie ma zwarcia. Słuchajcie, nie ma zwarcia. Mogłem od razu od tego zacząć. Kurde, dlaczego człowiek nie jest taki mądry i nie pomyśli sobie, zacznij. Nie, jest D2. 17,2. Ale za to na tej, na D3, przepraszam, na D3 jest dalej. Coś mi się porąbało. 17,2, dobra. Porąbało mi się coś. Kurde, już myślałem, że mam tutaj znalezioną usterkę. Happy jak cholera. To dalej zwarcie. Widzicie, co teraz tak naprawdę by pokazało, że jest uszkodzona na przykład ta płytka? Wyciągnięcie jej. Tylko tutaj jest, zobaczcie ile tu jest kurwa tych pinów. Ale wiecie co? Ja, żeby już nie przedłużać tego filmiku tak w nieskończoność, wezmę jeszcze ją, wylutuję. Wylutuję ją, pobawię się po prostu plecionką. Zobaczę, czy mi się to uda. Ale tym razem już idę sobie, wezmę tutaj, podłożę mikroskop, tak żeby po prostu mieć to wszystko pod powiększeniem. Full professional, że tak powiem. No i jak wylutuję to, to zwrócę do Was i sprawdzimy sobie, czy jest zwarcie, czy nie ma zwarcia. Także na zakończenie pierwszej części, nie wiem, czy będzie druga może wtedy. Zobaczymy. Dobra. Chwila, moment. Dobra, słuchajcie, robię to z Wami. Wylutowałem ten cały układ. Swoją drogą ta żywica jest katastrofa jakaś. I teraz znowu sprawdzam na tych diodach, co się będzie działo, jeżeli będzie zwarcie. Kończę filmik i będzie może druga część jakaś. Jeżeli nie będzie zwarcia, to już wiemy, że to to. OK. Tryb diody, a czy tego piszczyka, jeszcze mi się wyłączy. Słuchajcie, D3 dioda. Uwaga, 3, 2, 1. Dalej jest zwarcie. Ha, ha, ha. Ale to są nawet dobre informacje. Dalej zwarcie. Dalej zwarcie, słuchajcie, jest. Czy te kondensatory 100V, 150 mikro, 150? Czy są wszystkie takie same, patrzę. 100V, 150 mikro. Dobra, jeszcze robię jedną opcję. Wszystkie kondensatory wylutowuję. Zobaczymy, czy będzie zwarcie. Bądź może... Chcę coś jeszcze sprawdzić, tak z ciekawości. Dobra, w trybie brzęczyka. Zobaczymy, co tu jeszcze piszczy. Tu nie. Czy jakiś kondensator będzie piszczał? Nie. Bezpiecznik sprawny. Tu jest zwarcie. Tu. Kotyk diod, ok. Tu nie ma. Tu nie ma. Na potencjometrze. Dobra, czyli mamy taką rezystory jakieś. Drobnica taka, nie? Tu. Słuchajcie, tutaj jest rezystor, piszczy. Ja sobie wezmę szybko pod mikroskop i powiem Wam, jaką on ma wartość. Dobra, wiecie co? Jak ja sobie tutaj przyłożę głowę do mikroskopu, tu mamy taką 150 rezystor, czyli on będzie tak piszczał. 2R0 też będzie piszczał. To one są raczej sprawne. Te, co patrzyłem, 103, 102, 121 nie piszczą, są ok. Tu mam jeszcze koło diody 753. To jest od diody. Słuchajcie, tak naprawdę to zostały nam tutaj te kondensatory.
te kondensatory elektrolityczne i tak jak teraz coś tak kojarzę, bo on mi mówił, że tak wolno spadało to jakby napięcie, tak w dół. Czyżby coś z pojemnością? Dobra, wylutowuję kondensatory, wszystkie i sprawdzam tym testerem. To będzie też fajny teścik. Kurde, no popatrzcie się. Sprawdzimy sobie jeszcze te kondensatory testerem. Słuchajcie, wszystkie kondensatory wylutowane, oprócz jednego, tutaj malutkiego, ale ja go też blutuję. Także na ostatniego to Wam pokażę, jaką metodę stosuję do takich kondensatorów przewlekanych. Jedna nóżka, druga nóżka i tak powolutku go wyciągam. No, maleńki, nie chcesz wyjść? Nie chcę wyjść. Ok. Długie ma nóżki. Dobra, jest wylutowany. Także zobaczymy, jaką on ma pojemność. 47 mikrofaradów, 25 V. Dobra, to teraz sobie te kondensatory, ale nie. Sprawdzamy płytkę, czy na diodach jest zwarcie. Jeżeli ucichnie, no to będzie ciekawie. D2 w trybie Brzęczyka. Żebyście widzieli. Wiecie, D2. Dalej jest zwarcie. To nie kondensatory. Ja pierdzielę. To ja już nie wiem, co tutaj może robić zwarcie. Wylutuję jeszcze tego wariata małego. Ale wylutuję mu tylko jedną nóżkę, żeby się po tym nie walnąć. Coś nie chce wyjść. No to drugą spróbuję mu wylutować. Dobra, wylutowałem jedną nóżkę z tego czujniczka temperaturki. No i teraz jeszcze raz te diody D3. Dalej 17,2. Trzeba by gdzieś szukać, gdzieś 17,2. Ok, 17,2. A na tej serce jak jest? To nie tu. To nie tu. 17,2. Też nie tu. 15,2. A na tym ile pokażę? Nie ma zwarcia żadnego. Dobra. Czyli gdzieś 17,2. 2,8. Kondensator. Tutaj nie. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tu nie. Tutaj też nie. Jeszcze są tutaj dwa na wejściu. Kondensatory. Tu nie. 17,2. Tu nie. Tutaj też nie. Szukajcie, tu dioda. No, teraz ustało zwarcie na tych. Przynajmniej ustało zwarcie na
tych tutaj nóżkach potencjometrów. Piętnaście 3. Dobra, trzeba będzie jeszcze chyba tą drobnicę. Ale dlaczego na tej diodzie mam zwarcie? 17,2. O ma. Tu nie. Tutaj też nie. Dobra, słuchajcie, ja zakończę tą pierwszą część. Napiszcie w komentarzu, co sądzicie. Aha, jeszcze przetestuję kondensatory, tak żeby wam pokazać, jak mniej więcej wygląda sytuacja z kondensatorami. Tylko idę pozbieram odczepione sondy. Myślę, że sytuacja jest ciekawa, bo zastanawia mnie, gdzie jest przyczyna zwarcia, której nie mogę znaleźć. Jeszcze raz muszę się tylko upewnić, to jest 1 i 3. OK. I teraz fajnie będzie pokazywało, jak podłączę kondensator, rozładuję go, żeby nie było przypału, że mi potem miernik się, tester zrąbał. Ja to mam szczęście. Ja to mam szczęście. Kurde, jakie to jest lipa. Te kabelki to są straszna lipa. No to teraz muszę wziąć tego wariata. Trzeba będzie to potem naprawić. Dobra. Pierwszy kondensator. 100 V, 150 mikrofaradów. Co pokaże nasz magiczny tester. W ten sposób będzie widać, bo mam na odwrót. Słuchajcie, patrzymy. Pierwszy kondensator. Wyautował się. Dlaczego się wyautowuje? No to zrobimy inaczej. Coś mi tam jedna kiedyś osoba mówiła, dlaczego tak się dzieje. No tak. Jak to nie jest zapięte poprawnie, no to nic dziwnego. Dobra, włączę go. Testing. No, umknął old damage part. Jeszcze raz daję testa. Wyłącza się, słuchajcie. Dla mnie ten kondensator jest lipny. Lipny i to cholernie lipny. No wezmę następnego. Zobaczymy, co się będzie działo. Słuchajcie, następny. Dobra, zrobię inaczej. Jeżeli on mi się wyautowuje, to ja wezmę trochę inną wersję miernika, która na pewno nie ma prawa się wyautować. Czekajcie. Słuchajcie, mam tu nowszą wersję, ale widzę, że bateria jest kaput. Także bierzemy jakąś inną. Mam nadzieję, że ta będzie dobra. Tu mam taką wersję po prostu nowszą, dobra, działa. I teraz zapnę sobie te sondy. Tak, 1. I damy 3. Dobra, jest. Bierzemy znowu ten kondensator, który się wyautowywał na tamtym. Zobaczymy, jak tu będzie. Jak tu go rozłączy, to znaczy, że kondensatory są lipne. Tu nie ma co się pierdzielić w tańcu. Uwaga, teścik. OK, pokazał.
133 mikrofarady, czyli jest ok. Odepnę go. O, tutaj pokazuję w czasie rzeczywistym, także mogę sobie tylko zmieniać kondensatorki. Jak podepniemy to pod jedynkę i trójkę. Piny. Słuchajcie, zakładam następnego. 133, czyli tam coś w tamtym mierniku jest. Tutaj też jest, od razu pokazuję. 134 mikrofarady. To jest ten. Lecimy z następnym. 135. ESR 0,46 milioma. Także jest ok. Lecimy z następnym. 135. ESR 0,48. 46. Czyli jest spoko. Na razie kondensatory wyglądają na sprawne. 134, dobra, ja będę czytał wam. 135 i skacze tak 0,50 milioma. Ten jest też ok. Stał jeszcze, słuchajcie, kilka sztuk. - 132, 0,38 ESR. Także ten jest też ok. Słuchajcie, zostały ostatnie 3 z tych dużych. ESR 137, 0,49, 0,49, 130, tam 6 chyba było. Też jest ok. - 135, 0,48. Wszystkie kondensatory mają praktycznie zbliżoną pojemność i wartość ESR. No ten ma, nie, ten ma też 133, 0,48 ESR, także tutaj, jeżeli chodzi o te większe kondensatory, nie ma żadnego problemu. Weźmiemy sobie jeszcze tego małego kurdupelka. 50 mikrofaradów ESR 0,93 milioma. 50 mikrofaradów, a on ma tutaj, słuchajcie, 47 mikrofaradów na 25 V. Czyli kondensatory są jak najbardziej ok. Tutaj nie ma się do czego przyczepić. Wina gdzieś na płytce leży. Gdzie jest zwarcie? Kurde, jak w laminacie to będzie Abba Fatima, bo tak na to wskazuje, że gdzieś tam w laminacie jest jakaś zwara. Nie wiem, naprawdę nie wiem, co o tym sądzić. Sami widzieliście, praktycznie wszystko wylutowane, a dalej jest zwarcie na D2, D3. Teraz trzeba te ścieżki tutaj sobie jakoś prześledzić, gdzie one idą i szukać tego zwarcia. Dobra, ja kończę pierwszą część. W cholerę długa, godzina 13. Idę coś szamać. Wam życzę miłej soboty. Napiszcie w komentarzu, co tu kurde mogło się wydarzyć takiego po podpięciu źle tych potencjometrów, tak? No widać, że te dwie diody coś kurde tutaj są zwarte. Dlaczego? Kończę, trzymajcie się, pozdrawiam.